Zacząłem kręcić ten film, jak byłem na pierwszym roku w Warszawskiej Szkole Filmowej i zaczęło się od spotkania z Pawłem Łozickim, z którym miałem zajęcia w Warszawskiej Szkole Filmowej. Później tak naprawdę kręciłem film sam zrobiłem pierwszą okładkę i potem przyniosłem tą moją okładkę do szkoły w celach konsultacji. I tam się konsultowałem to z panem Maciejem Ślesickim i tam też trafiłem na Anię Kazejak, która jakby w pełni zrozumiała moje podejście do filmu i zgodziła się być opiekunem artystycznym filmu. I dzięki temu ona też skierowała mnie do montażystki Justyny Król i razem wspólnie przez ostatnie 2 miesiące szlifowaliśmy tą moją wersję i tak naprawdę ją oczyszczaliśmy trochę ze zbędnych dodatków, żeby skrócić jej do tej wersji, jaka ona teraz jest. Ale jestem bardzo zadowolony z tej finalnej wersji, ponieważ jest dokładnie taka, jaką od początku chciałem. Po prostu ma tą samą strukturę, ten sam szkielet, po prostu jest wyczyszczona z pewnych scen, które były dla mnie zbyt osobiste, żebym sam mógł takiego cięcia dokonać. Nie wiem, jest popadam od skrajnego optymizmu do skrajnego pesymizmu. Jaki widzisz scenariusz? Totalnej walki przez wiele lat, która zakończy się porażką. No, o oswajaniu choroby mówimy w naszym filmie i to jest główny temat tego filmu i po to też go zrobiliśmy, żeby podzielić się naszym doświadczeniem też z innymi rodzinami, które są w podobnej sytuacji albo jakiejkolwiek innej, która wydaje się, że możecie przerastać, prawda? Ale to był ciężki okres dla nas, wiadomo, człowiek czeka na to dziecko, wszystko było idealnie. Leoś urodził się dokładnie wtedy, kiedy miał się urodzić, wszystkie badania były idealne, więc to był niesamowity szok na początku. Człowiek zupełnie tego nie mógł zaakceptować. Ja chyba nawet nie pamiętam dokładnie, co ja czułem wtedy. Człowiek trochę funkcjonuje jak zombie, chyba nie przyswaja do końca tych informacji. My trochę mieliśmy czasu, żeby się mentalnie przygotować, bo Leoś spędził 4 miesiące w szpitalu, więc tak naprawdę dopiero po 4 miesiącach trafił do domu. Ale wtedy tak naprawdę zaczęło się oswajanie tej choroby, kiedy codziennie musieliśmy sami z tym się zmierzyć, ze całym sprzętem i z naszym lękiem związanym o życie syna, bo w końcu jakby nie było, każdej nocy jest narażony na śmierć. Jasno. Jak pierwszy raz zobaczyliśmy respirator i nam go zademonstrowali, jak on działa, no byliśmy przerażeni, jak w ogóle będziemy w stanie funkcjonować przy takim dźwięku, jak będziemy w stanie przy tym zasnąć i wydawało to się strasznie przerażające, a równocześnie teraz to taki jest odgłos domu tak naprawdę, takiego zacisza domowego, więc jakby ten dźwięk też pełni ważną rolę w tym filmie, po prostu jest jednym z bohaterów tego filmu. To jak nasza percepcja tego dźwięku się zmieniała z czasem, jak na początku właśnie dziwiliśmy się, że tak dziwnie sapie, świszczy, a w końcu zaczęliśmy mówić, że jak pięknie sapie, prawda? To też jakby bardzo wpłynęło na nasz odbiór całej choroby i syna. Przyciśnięcie przez dłuższą chwilę i on zaczyna się tam testować w tej chwili. Całe ustawianie jest podobne, jest prostsze. No teraz jesteśmy już zupełnie innymi ludźmi, dużo się zmieniło, jednak człowiek oswoił to trochę, przywyknął. Też sytuacja jest dużo prostsza, bo jednak Leoś jest starszy, więc i te drzemki są bardziej kontrolowane. My też wiemy, jak obchodzi się z chorobą, znamy go, wiemy, kiedy należy jak zareagować. Nauczyliśmy się nie wychodzić za bardzo w przyszłość i cieszyć się po prostu chwilą. Leoś z dnia na dzień jest coraz fajniejszy po prostu i się super rozwija i pomimo swoich ograniczeń naprawdę wszystko idzie do przodu, zaczął chodzić do przedszkola. Decyzja o przestaniu dalszego filmowania przyszła bardzo naturalnie. Po prostu osią filmu są nasze rozmowy, kanapowe tak zwane. I po prostu w pewnym momencie, jak to usiedliśmy, żeby wieczorem podsumować, co się dzieje, stwierdziliśmy, że już starczy, trzeba zacząć żyć, że jakby trochę ta formuła u nas się wyczerpała, że już powiedzieliśmy sobie wszystko o wszystkich naszych obawach, jakie mieliśmy i teraz po prostu czas zacząć normalnie żyć i funkcjonować jako jak najbardziej możliwie normalna rodzina.
Więc tak, to przyszło bardzo naturalnie i więc cały proces dojrzewania był bardzo powiązany, oswojenia choroby był bardzo powiązany z samym procesem filmowania. Zoom jest włączony. Na początku my wcale w ogóle nie chcieliśmy tego filmu robić. Tak naprawdę to spotkanie Pawła Łozińskiego, który zaczął mnie namawiać, że jestem jakby w środku tematu dokumentalnego i warto byłoby skierować kamerę na nas i zacząć nas filmować, spowodowało, że w ogóle zaczęliśmy o tym myśleć. Na początku się bardzo opierałem, twierdziłem, że to jest zbyt emocjonalne, zbyt prywatne. W końcu przekonał mnie mówiąc, że przecież nie muszę tego nikomu pokazywać, żeby po prostu zrobić to dla siebie. Więc tak postawiliśmy kamerę na statywie i zaczęliśmy kręcić. I pierwsze ujęcie w filmie to jest tak naprawdę pierwsze ujęcie, które wykonaliśmy. I sam proces filmowania w ogóle bardzo nam pomógł. To też była taka forma terapii dla nas tak naprawdę. Jakby kamera pełniła funkcję właśnie tego psychoanalityka. Mieliśmy tą kozetkę naszą, na której mogliśmy dyskutować o naszych obawach, lękach związanych z historią i to wszystko jakoś przetrawić. Ale tak naprawdę dopiero po tym pół roku zauważyłem, jak my się zmieniliśmy w tym czasie, że jednak przeszliśmy taki proces, który wydawał mi się uniwersalny, że to jednak nie jest tylko nasza historia, ale że ona ma dużo bardziej uniwersalny wymiar. Zupełnie przez przypadek wysłałem film do Locarno, w ogóle nie wierząc, że to się może tutaj udać i to był pierwszy festiwal międzynarodowy, który nas przyjął i tam mieliśmy premierę międzynarodową. A co do nagród, wiadomo, one strasznie cieszą, ale przede wszystkim najważniejszy dla mnie jest sam udział w festiwalach i konfrontacja z publicznością w różnych zakątkach świata. To jest niesamowite i widać, jak oni reagują, to też jakie pytania zadają, właśnie te wszystkie sesje rozmów z widzami później, no to jest najważniejsze w tym wszystkim. A nagrody to jest po prostu tylko taka kropka nad i, ale sam właśnie proces jeżdżenia z tym filmem i reakcja publiczności i rozmawiania na ten temat jest największą nagrodą dla mnie. To jest pomidor. Jaki wspaniały pomidor. Cała nasza historia jest prezentowana na naszym blogu www.leoblog.pl. Jest to historia nasza i Leosia od jego urodzin i jest on na bieżąco aktualizowany. Tam też jest podstrona dotycząca naszego filmu, gdzie regularnie umieszczam informacje o wszystkich pokazach festiwalowych, nagrodach zdobytych i wszystkich informacjach dotyczących filmu. Jest też strona na Facebooku połączona z naszym blogiem, gdzie też rzucamy wszystkie informacje na bieżąco, więc jeżeli ktoś chce śledzić dalej naszą historię, to zapraszam na bloga.